Cześć, witam Was dzisiaj samodzielnie. Janusz Dąbrowski, gospodarz Barw Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Wielokrotnie o tym mówimy, że profilaktyce, ponieważ o zdrowie, o sprawność, o własną odporność trzeba po prostu dbać cały czas. Trzeba ją, każdy z nas powinien ją utrzymywać w sposób ciągły i tylko w przypadkach incydentalnych powinniśmy korzystać z pomocy medycyny, co jest też oczywiście naturalne. Jednak aby zadbać o to nasze zdrowie, trzeba po prostu wiedzieć jak, a zacząć należy od zmiany swojej świadomości, a tę z kolei można zmienić posiadając odpowiednią wiedzę. Dlatego dzisiaj daję Wam mój czas, moją wiedzę, moje doświadczenie wieloletnie. Jeśli audycja się Wam spodoba, to bardzo proszę o akceptację w postaci polubień, subskrypcji, komentarzy, a także przesłać linka tej audycji do znajomych. W ten sposób informacje, które sami pozyskacie, mogą po prostu pójść w świat, mogą się dla kogoś okazać się po prostu bardzo przydatne. Zapraszam także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl. Możecie tam zapoznać się przynajmniej z tym, co oferujemy Wam, z zapisami książek. Jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście może zamówić sobie odpowiadające mu po prostu książki. A o czym, kochani, dzisiaj? Dzisiaj będzie troszeczkę trudnawy temat. Myślę, że z łatwością go jednak pojmiecie, bo przyzwyczajeni jesteście już do mojego dyskursu, sposobu przekazywania informacji. Zdecydowałem się otworzyć zupełnie nowy dział na moim kanale, biomagnetyzm. W ogromnym skrócie powiem teraz, że będę Wam przekazywał informacje o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na organizm. Zarówno tym oddziaływaniu destrukcyjnym, niszczącym, jak i terapeutycznym również. Tematyka jest, słuchajcie, ciągle niszowa, absolutnie niszowa, ale bardzo ważna, ponieważ, z czego sobie sprawy nie zdajemy, ponieważ każdy z nas jest zanurzony od początku naszego życia w oceanie pól elektromagnetycznych i nie zdajemy sobie kompletnie z tego sprawy. A pola te oddziałują na nasze organizmy bez przerwy, 24 godziny na dobę. I tu trzeba zacząć od sprawy podstawowej, czyli stwierdzenia i uzasadnienia, że człowiek jest istotą elektromagnetyczną. Warto się zastanowić, dlaczego dzisiaj współczesna nauka tak właśnie określa istotę człowieka i dlaczego pola magnetyczne, ja będę w tej rozmowie używał zamiennie pojęć pola magnetyczne, pola elektromagnetyczne, ale tak prawdę mówiąc mamy do czynienia wyłącznie z polami elektromagnetycznymi, ale o tym za chwilkę. A więc dlaczego w ogóle te pola elektromagnetyczne działają na ludzkie i nie tylko ludzkie organizmy? Więc stwierdzenie pierwsze, podstawowe. Człowiek jest istotą elektryczną. Pytanie dlaczego? Otóż każdy z nas zbudowany jest z różnego rodzaju substancji. Te są zbudowane ze związków chemicznych. Związki chemiczne z pierwiastków. I pierwiastek to jest taka substancja, z której się nie da wyodrębnić żadnej innej substancji. Pierwiastki zbudowane są oczywiście z atomów. Pamiętacie to doskonale z lekcji fizyki. Atomy składają się z elektrycznie obojętnych neutronów, dodatnio naładowanych protonów i ujemnie naładowanych cząstek elektrycznych, czyli elektronów. I te atomy danego pierwiastka mają zawsze tę samą ilość elektronów. A więc w przypadku wodoru to będzie jeden akurat krążący na orbicie wokół jądra atomowego i maksymalna ilość 118 w przypadku ununoctium, czyli unonoct, to jest ostatni pierwiastek w układzie okresowym pierwiastkowym Mendelejewa. Oblicza się, że organizm ludzki składa się z 7 razy 10 do potęgi 22 atomów. 7 razy 10 do potęgi 22 atomów. Ile to mniej więcej jest? Jeżeli uwzględnimy, że 10 do potęgi 9 to jest miliard, 10 do potęgi 12 to jest bilion, to teraz spróbujmy sobie to wyobrazić. 10 do potęgi 13 to już będzie 10 bilionów,
10 do potęgi 14 to już będzie 100 bilionów i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że każdy z nas jest zbiorem ogromnej ilości znajdujących się w ciągłym ruchu ładunków elektrycznych. A więc to było to pierwsze stwierdzenie. Drugie stwierdzenie. Człowiek jest istotą magnetyczną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uwzględnimy, że przepływ prądów elektrycznych jest nieodłącznie związany ze zjawiskami magnetycznymi, na przykład w przewodnikach elektrycznych, zaraz zobaczymy, czy jak tutaj gdzieś mam jakiś model, że tak powiem, a jeżeli mamy, załóżmy, ten długopis ma symbolizować przewodnik elektryczny, tylko przewód inaczej. Przewodnikiem może być siekiera, przewodnikiem może być woda, w której rozpuszczono na przykład sól, ale przewodnikiem może być również przewód elektryczny, a więc specjalnie skonstruowane takie coś do przesyłania ładunków elektrycznych. Więc jeżeli od punktu A do punktu B przepływają ładunki elektryczne, to mamy do czynienia z uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych w tym przewodniku, w tym przypadku w przewodzie. I jeżeli przez przewodnik przepływa prąd elektryczny, to wokół przewodnika będzie powstawało zmienne pole elektromagnetyczne w związku z tym. I tutaj podobnie ruch ładunków elektrycznych, elektronów w jądrze Ziemi jest źródłem ziemskiego pola magnetycznego, a dokładniej właśnie elektromagnetycznego. I pole magnetyczne, czyli jeszcze raz powtórzmy, elektromagnetyczne, co to w ogóle takiego jest? Jest to najkrócej rzecz ujmując przestrzeń wokół na przykład Ziemi, wokół magnesów trwałych, wokół przewodników z prądem, w której to przestrzeni działają siły magnetyczne na umieszczone w tej przestrzeni inne magnesy lub tak zwane ferromagnetyki, więc na przykład przedmioty stalowe. I ja oczywiście traktuję to bardzo skrótowo, tylko przypominam pewne zasady z fizyki, ze szkoły podstawowej, ze szkół średnich. W magnesach naturalnych, słuchajcie, lub sztucznych nie ma jakiejś specjalnej substancji magnetycznej, natomiast występują w nich uporządkowane ruchy ładunków elektrycznych, czyli konkretnie elektronów, podobnie jak w elementarnych obwodach elektrycznych. A więc pola magnetyczne wytwarzane przez magnesy i Ziemię to w rzeczywistości pola elektromagnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki elektryczne. I również organizm ludzki, a w tym poszczególne jego narządy oraz DNA generują pola elektromagnetyczne. Są dzisiaj urządzenia bardzo, że tak powiem, delikatne, bardzo precyzyjne, które są w stanie zbadać, określić natężenie na przykład pola magnetycznego serca czy pola magnetycznego mózgu. Przy okazji powiem, że pole magnetyczne serca jest znacznie silniejsze niż pole magnetyczne mózgu. I istnieje, słuchajcie, ścisły związek pomiędzy istotą elektryczną, istotą magnetyczną człowieka, ponieważ wszystkie procesy biologiczne są sterowane elektrycznie, ale regulowane są polem magnetycznym. I tak na przykład, słuchajcie, komórki nerwowe wytwarzają impulsy elektryczne, przekazując je później do tkanek, ale równocześnie oddziałują na nie pole magnetyczne Ziemi, warunkując prawidłowość zachodzących w tkankach, w komórkach procesów biologicznych. Tu wspomnę na przykład, że wokół każdej z naszych komórek istnieje potencjał elektryczny na błonie komórkowej określonej wielkości. Kiedy komórka jest zdrowa, to ten potencjał powinien wynosić 70 do 100 milivoltów. I w związku z tym, jeżeli istnieje potencjał elektryczny, to komórka również jest takim elementem elektromagnetycznym. I to pole elektromagnetyczne Ziemi przenika organizmy na wskroś, wpływając na elektrony, na jony, czyli cząstki obdarzone ładunkami elektrycznymi, siłą elektrodynamiczną. Dynamika wskazuje na działanie, na ruch pod wpływem, na konkretny ruch pod wpływem po prostu oddziaływań siłowych. A więc wszystkie procesy życiowe opierają się na oddziaływaniu pól elektromagnetycznych. Tylko możecie zadać pytanie,
No dobrze, a czy ja odczuwam, czy wy odczuwacie te pole elektromagnetyczne, magnetyczne w ogóle? Niestety, no nie mamy odpowiednich receptorów, które sprawia, że człowiek nie może w jakiś, użyję, przepraszam, w cudzysłowie słowa, poczuć tego pola magnetycznego, co nie oznacza, że nie reaguje na nie, dlatego że cały nasz organizm reaguje na to pole. I wiele z tych reakcji można zarejestrować, jak wspomniałem, przy pomocy specjalnych przyrządów. Może kiedyś w jednej z jakichś audycjach będę o tym po prostu mówił. I teraz tutaj się, słuchajcie, kochani, pojawia bardzo poważny problem dotyczący bardzo dokładnego zrozumienia tego, o czym mówimy. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest przyzwyczajony do postrzegania świata przy pomocy 5 zmysłów. Wzrok, słuch, woń, dotyk i tak dalej, i tak dalej. To tylko tyle. Tymczasem pola magnetycznego, jak powiedziałem, nie można jakby poczuć ze względu na brak odpowiednich po prostu receptorów reagujących na impulsy magnetyczne i dających jakiś wyczuwalny efekt. O, ktoś przyniósł do mnie elektromagnes, dotyka mnie i ja już coś tam po prostu czuję. Nie ma czegoś takiego. Jednak mimo braku odczuwania ciało reaguje na to pole i zachodzą w nim reakcje, bo w ciele mamy elektrony. I jeżeli elektrony reagują na pola magnetyczne, to będą w tym ciele zachodziły określone skutki. I wiele z tych reakcji, tak jak wspomniałem, można zarejestrować. I teraz prośba do tych, którzy doskonale znają temat, żeby byli łagodni w stosunku do mnie za ten przekaz, dlatego że ja to wszystko, co wam teraz przekazuję, mówię i tak w ogromnym uproszczeniu i myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę. Ale tutaj jeszcze jest następny aspekt. Jeżeli faktycznie jesteśmy elektromagnetyczni, to okazuje się, że rozpatrywanie naszego organizmu, rozpatrywanie człowieka jako wyłącznie układu biochemicznego jest naukowym nadużyciem, więc absolutną nieprawdą. I tutaj trzeba powiedzieć o takich modelach funkcjonowania człowieka. Kiedyś, kiedy jeszcze nie znano tych wszystkich spraw związanych z biochemią, z elektromagnetyzmem, to uważano, że człowiek, jak i każde zwierzę, jest taką machiną, bo załóżmy, mamy stawy, o tu się coś tam zgina i tak dalej, więc jeżeli coś się złamało, to trzeba było to złożyć i tak dalej. Powstała w związku z tym chirurgia. Z drugiej strony, jak już nauka ewoluowała i okazało się, że zachodzą jakieś procesy dziwne, to okazało się, że człowiek jest też istotą biologiczną, ale do zasilania tej istoty biologicznej trzeba używać na przykład jedzenia, a więc zjadamy, ale jedzenie później się okazało, że to są związki chemiczne, a więc w związku z tym zachodzą jakieś reakcje i powstał model biochemiczny człowieka. I teraz w związku z tym, popatrzcie, jeżeli chodzi o zdrowie, o choroby i tak dalej, to z jednej strony powstała chirurgia, jeżeli chodzi o medycynę, a więc trzeba było tych połamańców poskładać, czyli machinę uruchomić, naprawić, ale z drugiej strony powstała farmakoterapia, czyli leczenie oparte o metody farmakoterapeutyczne, czyli po prostu jedyne metody to właśnie chirurgia i farmakologia. Dzisiaj już wiadomo, że prawda o człowieku jest znacznie bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Dlaczego? Bo jeżeli sięgniemy do Demokryta, 2400 lat temu Demokryt stwierdził, naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia. I w ten sposób zapoczątkował spór o to, czy materia ma budowę ciągłą, czy też po prostu nie. A więc jeżeli wyobrazicie sobie cegły, mur, no to przecież jest to taki nieprzenikalny dla naszego ciała ewentualnie, nieprzenikalna substancja. Ale zaraz, pocisk może ścianę przebić. Nasze ciało też jest przepuszczalne, bo jeżeli pocisk trafia w nasze ciało, czy strzała wystrzelona z łuku trafia w nasze ciało, to znaczy, że nie jest tak do końca przenikalna. Bardziej nieprzenikalna dla strzały wystrzelonej z łuku, bardziej nieprzenikalny będzie na przykład mur zbudowany chociażby z kamienia. Ale teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz, że atomy, z których zbudowane są nasze ciała, nie tworzą kompletnie jednolitej, scalonej struktury. Bo co to jest atom? Atom to jest pusta przestrzeń. Z pewnością pamiętacie jeszcze z lekcji fizyki, jak potężne odległości dzielą jądro atomowe od krążącego wokół niego elektronu. A więc w takim razie jak ten zupełnie pusty atom tworzy gęsty materialny świat? Czy nie jest to iluzja?
czy ten świat i my sami nie jesteśmy iluzją. Czy jesteśmy pewni, że my w ogóle istniejemy? Oczywiście wielu z was może powiedzieć, no Janusz, zwariowałeś, tak prawdę mówiąc, przecież jesteśmy. Tak, jesteśmy. Są nasze ciała, ale rodzi się w związku z tym jednak pytanie, no jak to? Jesteśmy, a jakby nas nie ma? O co tu po prostu chodzi? Słuchajcie, kochani, jesteśmy elektromagnetyczni i jesteśmy też istotami świetlistymi. I dosłownie, i w przenośni. Będziemy jeszcze na ten temat mówić. Po prostu dlaczego takie pada stwierdzenie? Nie moje, ja to też odkrywałem. Niczego nie odkryłem sam, chyba że odkrywałem wiedzę dla siebie samego i teraz wam to przedstawiam. Otóż materia jest po prostu uwięzionym światłem. I teraz zauważmy, podstawowy klocek budulcowy materii nie jest materią, jest fotonem. Tylko takie, a więc taką cząstką, porcją energii elektromagnetycznej, którą możemy zaobserwować na przykład, czyli światłem, bo fotony są po prostu światłem. I już Albert Einstein wykazał, że materia nie jest materią, tak prawdę mówiąc, jest czymś w rodzaju zamrożonego światła. Więc jesteśmy taką bryłą, takimi poruszającymi się, myślącymi, o ile myślimy zawsze, czasami nie myślimy, jesteśmy takimi bryłami jakby zamrożonego światła. A więc cała materia wszechświata, włącznie z materią naszych ciał, jest po prostu czystą energią i informacją, bo w energii zamknięta jest też informacja. I powoduje to określone skutki, bo więc wszechświat, a więc i nasze ciała są po prostu przepuszczalne bardziej niż sito. Więc nasze pozornie zwarte ciała, te mocne, powiedzmy, ciało, to jest chmura fotonów, masa świetlna, gaz fotonowy. Co prawda relatywnie dość gęsty, bo moja pięść w tej chwili nie wchodzi w to moje ciało. Mamy więc, słuchajcie, kochani, naturę świetlną, czyli elektromagnetyczną. A o wszelkich oddziaływaniach między światłem i materią mówi teoria elektrodynamiki kwantowej, która została sformułowana jeszcze w latach 40. XX wieku, czyli w ubiegłym stuleciu, przez słynnego amerykańskiego fizyka Richarda Feynmana. I ta teoria jest wyjątkowo precyzyjna, chyba najbardziej precyzyjna z dotychczas powstałych. I do tej teorii po prostu elektrodynamiki kwantowej będziemy jeszcze wielokrotnie nawiązywać. I teraz, jeżeli już stwierdziliśmy to, co stwierdziliśmy, a więc to, o czym wam mówiłem, to teraz trzeba konsekwentnie pójść dalej. Światło jest zbiorem i nośnikiem wielu informacji. I teraz jest sprawa taka, możecie zapytać, no jak to jest, ale zauważcie, że przecież możemy przesyłać sygnały świetlne, morsem na przykład, krótki sygnał, dłuższy sygnał i tak dalej, tak? Można? Można. Dalej, światło białe, a światło czerwone, jest to zupełnie inna informacja, inne częstotliwości, inne parametry. Dalej, są światłowody, które zostały skonstruowane już dawno i światłowodami można przesyłać rozmowy telefoniczne, albo na przykład rozmowę, którą ja wam teraz, którą z wami w tej chwili prowadzę. Można światłowodem przeprowadzać również, przetwarzać obrazy w ogóle. A więc w takim razie, jeżeli mamy świetlne ciała, a światło jest informacją, to w takim razie nasze ciała zawierają całą masę zakodowanych informacji. I w związku z tym wpływ na te informacje, a więc na nasze ciała, mają wszelkie bodźce, wszelkie informacje przekazywane z różnych światów, z różnych źródeł, z różnych rzeczywistości. Na nasze ciało oddziałuje cały bezwzględnie wszechświat. Jest to bardzo subtelne oddziaływanie, ale jest. A więc planety, a więc zwierzęta tutaj żyjące na naszej planecie, a więc rośliny, a więc minerały i inni ludzie. I to wszystko, te wszystkie planety, ci wszyscy ludzie, wszystkie czynniki transmitują swoją siłę życiową w postaci fal elektromagnetycznych o właściwych dla tych czynników, dla pola magnetycznego Ziemi, dla planet, dla roślin, dla zwierząt, dla innych ludzi, po prostu właściwymi dla tych istot, dla tych postaci, dla tych czynników charakterystykami, bo każda fala ma inną zupełnie charakterystykę, amplitudę, częstotliwość i cały szereg innych po prostu parametrów.
A więc w takim razie, powtórzmy, jesteśmy jednak istotami elektromagnetycznymi, czy nam się to podoba, czy się nie podoba. A w gruncie rzeczy dokładniej bioelektronicznymi, ale o tym sobie powiemy chyba w którymś z kolejnych odcinków. A więc słuchajcie, i teraz jest sprawa też taka, trzeba pójść jeszcze dalej, że jeżeli jesteśmy istotami świetlistymi, jeżeli w nas jest pewna informacja, jeżeli na nas oddziałują informacyjnie, energetycznie wszystkie różne czynniki, istoty, planety, zwierzęta, rośliny i tak dalej, my sami jeden na drugiego, a więc każdy z tych czynników dysponuje polem energoinformacyjnym, to jest swoiste pole świadomości, które pulsuje i emituje fale energii, które przenoszą informacje. I te pola tworzą ścieżki danych, które wnikają w nasze struktury cielesne. Pole to jest sumą działania między nimi pól grawitacyjnych, elektrycznych, magnetycznych i dysponuje, tak jak mówiłem, energią. O tej energii, szczególnej energii, pod różnymi nazwami, opowiem wam już chyba w następnym odcinku. Będziemy kończyć, bo temat dość długi, dość trudnawy, ale myślę, że doskonale to zrozumiecie, a raczej poczujecie. Rzecz jasna, więcej informacji znajdziecie w mojej trylogii dotyczącej pól elektromagnetycznych, czyli 2 tomów biomagnetyzmu oraz magnetostymulacji. Informacje na temat tych książek możecie znaleźć na mojej stronie www.januszdabrowski.pl. Zapraszam. Przynajmniej przeczytajcie, o czym te książki są. I teraz już na koniec powtórzę moją prośbę z początku naszej rozmowy. Jeśli audycja spodobała się wam, w jakiś sposób was zainspirowała do poszukiwania dalszych informacji na ten temat, niełatwych, przyznam, to proszę o akceptację w postaci polubień, subskrypcji, komentarzy, a także przesłań linka audycji do bliskich czy znajomych. I to byłoby na dzisiaj po prostu tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj byliśmy i do szybkiego zobaczenia. Trzymajcie się wszelkich najlepszych, całej najlepszości wam życzę. Niech wdzięczność i miłość będą z wami wszystkimi. Cześć, papatki.